Jakie piękne. Jak jelonek to jest? Tak. One występują w Polsce nie. Chiny, Indonezja. To można głasknąć, czy to nie lubi? Nie wsadzać palców w szczęki. I co wtedy by się stało? No palca by nie było. Naprawdę? Ugryzł by i było trochę bolało, ale nie było. A czym odgryzie? Co to jest to, co gryzie? No takie pewnie to... Żwaczki. To są żwaczki, to są szczęki. Jezu, a do której jesteście? Do 16, jutro do 16. Jestem i dzisiaj, jutro od 10. Chcesz się po coś pokazać? Portretówka. O Jezu. Ale świetle jakie Wielki? Są to wielkie. A jak się nazywa ten? Mecynorina torquata ugadensis, a teraz to jest Mecynorina ugadensis. O ja, nazwa trudna. Ale widzę, że kolory ma ciekawe, bo on taki jakby troszkę... Znaczy tu w ogóle tych kolorystycznych barw przy tym gatunku jest tak dużo, że to jest i zielony, jakby i brązowy. i zieleń widzę troszkę. Ojej, ładnie się ruszają. Straszą, znaczy się te na wierzchu. Nie, to są wylinki. Czyli to jest prawdziwe po nim, tak? No to jest, bo bezkręgowce, one nie rosną tak, nie rosną skóra tak jak u ludzi, one po prostu zrzucają stały pancerz. Aha, i to zostało po nim. Ale to już nie. To jest udawane, znaczy to jest plastik? Plastikowe czy prawdziwe? Nie, to prawdziwa też wylinka, ale ze skorpiona. Nie mam akurat... Ze skorpiona wylinka? O ja się, on tak zostawia, że całość widać po prostu. No tak, teraz akurat nie przyniosłam skorpionów, bo mam dwa, bo po prostu one i tak się chowały, ale właśnie po jednym z nich to jest wylinka. Aha, coś takiego. Ja myślałam, że taka wylinka to jest, że to się tak rozpada, w sensie na części, a to jest w całości tak. Nie, no po dłuższym czasie wiadomo, rozpadnie się, ale jak się tego nie rusza i się nie niszczy, to może być właśnie w całości też. Ona w środku jest schowana. A widzę, łapki widzę trochę. No, ona się często tak chowa. Aha, rozumiem. To są karaczane dupia. Argentyńskie. Karaczany madagaskarskie. A to są szarańcze. A to są szarańcze. A ta na górze też, tak? No to jest maskotka. Szarańcze. Tak, szarańcze. Karaczan argentyński. I proszę zobaczyć, tu się pożywia. Portrety owadów widzę, to już ciekawe. To są kolegi i on robi też na zamówienie, a jest też parę na sprzedaż, tylko nie oprawione. A panie co robią? A my robimy na sztabie. Ale tu jakiś owad będzie? Co to jest? To będzie pszczoła, ona jest w trakcie pracy, a tu się robi mrówka. A co dzisiaj? Mrówka. Mrówka będzie. O, to za wcześnie przyszłam i nie zobaczę już. Aha, a tu są takie mniejsze. Fajne, fajne. A gdzie macie jakieś... Tutaj jest... Jak to was się... Skontaktować. Tutaj, tak? To jest... To są takie ładniejsze wcięte, ale... Na Insta patrzę sobie do kamery, bo ja to mam na YouTubie Agnieszka Kwaśniewicz, mam na YouTubie, mam taki kanał przyrodniczy w ogóle. O, super. Więc patrzę tutaj na to. Robimy różne zwierzątka, to nie muszą być owady, mogą. Tak, nie, bo ja właśnie jak byłam, no to często na przykład są psy, koty, no to częściej, bo to są częściej takie te, nie? Ale też takie, to dla każdego jakby fascynata jest odpowiedni ten, nie? Fajne. Z osy. One porzucają taki domek? Tak, te gniazda są jednoroczne, także... Aha, że to jest w sensie bezpieczne jest wzięcie potem już takich. w grudniu można spokojnie je zdejmować, tak, już są puste. Z trzmielami. Ale matka ta przenosi. Królowa hibernuje, już tylko ta stara już umiera, tylko tej córki hibernują do wiosny i zaczynają wszystko od nowa. Aha, ale w tym hibernują, czy? Nie, w innym miejscu. Aha, Zatują się po całej okolicy setki i one sobie hibernują tam. Spoko. Szerszy. Ale wydaje mi się, że są też jakieś pojedyncze przypadki, że wnieśli to nie mają. A może być tak, jedna, dwie, tak, zdarzają się takie przypadki, że w takim Że zostają
grudniu, jak się niby próbuje niszczyć to gniazdo, czy zdejmować, może być tam jeszcze jedna, dwie królowych, ale to jest raczej wyjątek niż reguła. Czyli większość z tych kilkuset rozlatuje się po okolicy. Ale gdzieś tam w Nowej Zelandii to one są wieloroczne. Tak, właśnie wieloletnie i rosną wtedy takie potężne. Ojej, a tak. Widziałam gdzieś na filmie chyba. A z czego one to robią w ogóle, te domki? Ruchna z takiego miękkiego drewna. Aha. Suwaczkami rozdrabniają, dają to śliny, przylatują i robią taki pasek. I ten pasek, no to są różnych kolorów, bo one są z różnego drewna, stąd ten wzorek. Aha! Fajne. A Państwo mrówki hodujecie, tak? W tych gazetach. Mamy głównie krajowe gatunki, ewentualnie z... Polskie, tak? To jest... Tak. Ewentualnie z południowej Europy też właśnie jakieś gatunki. No to są takie malutkie, to są takie chyba w Polsce, tak, to najbardziej znane. Tak, no najbardziej pospolite to są tutaj kurtnica. Ja mam na balkonie, czasem muszę wręcz tępić, bo No to tak. jak one zaczną współpracować z tymi mszycami, to trochę jest problem. Tak. To jest prawda, że te mszyce potrafią narobić. Ale tak, i czasem do domu wchodzą, to w domu już tak trochę nie bardzo, nie? Ale wiem, że to są bardzo inteligentne stworzenia Tak, w ogóle, to nie? prawda. A latające są też, czy nie? Tak, na przykład, tutaj można zobaczyć. Tu? Aha, to latające nie na- są albo samce. Aha. To są samce akurat tutaj, w przypadku podziemnic, ale także młode królowe, które przed lotem godowym wychodzą z gniazda, mają też jeszcze skrzydła. Później odrzucają je i lecą zakładać nowe gniazdo. A co one tu jedzą? Właściwie jakieś No tutaj miały części, fragmenty karaczana. baraczany. Bo to troszkę białkowego pokarmu też większość naszych mrówek potrzebuje, bo większość naszych krajowych jest mniej lub bardziej, ale drapieżna. Aha. Ale one takiego upolują karaczana, czy martwego raczej? Nie, one raczej padlinożernie Aha. do rzeczy podchodzą, więc tak samo w naturze. Niekoniecznie polują, chociaż jest kilka gatunków, które są rzeczywiście takimi drapieżnikami. Z tego gniazda A tak. jest dobrze te samce. Tu lepiej je widać. A, no tak, i są te skrzydłowe rzeczywiście. Robotnice nie mają potrzeby wychodzić na powierzchnię, więc nie mają w ogóle... Ten kolor mają tak inny, to jest... Tak, one nie mają w ogóle barwników Aha. w powłokach, więc jakby tak naprawdę jak coś zjedzą czy coś, no to potrafią się odbarwić na kolor pokarmu. Aha. Tak, to są wszystko nagrania z tych naszych... Z tego, tylko dobrze tak ustawione na takim bliskim, to fajnie. Tak, tu są faraonki na przykład. Aha. Tu jest gatunek z południowej Europy, mrówki żniwiarki. To są akurat właśnie mrówki raczej roślinożerne, nasionożerne. Ile w ogóle żyje mrówka? Bo to pewnie różnie, ale tak... Robotnice dość krótko, w sensie od kilku tygodni do może kilku miesięcy. Kwestia gatunku. Natomiast samce żyją tak naprawdę do lotu godowego. Później umierają, natomiast królowe na spokojnie kilkanaście lat potrafią. Kilkanaście lat. Nawet pewnie kilkadziesiąt, które by dały radę. Opłaca się w tym gatunku być królową. Tak. Tu właśnie było widać tą królową u Messorów. To jak Która jest? A, to jest to duże? To? Tak. Że widać jaka jest różnica. Aha. A ona w ogóle wychodzi z gniazda, czy tylko tam rodzi te młode cały czas? Nie. Raczej tylko młode królowe wychodzą, uskrzydlone młode królowe wychodzą z gniazda. Żeby wtedy poszukać, mają nie? lot gotowy, odrzucają skrzydła i zakopują się, szukają nowego gniazda, zakładają nowego. Aha, no tak. Fajnie. A to patyczak jest, nie? To jest patyczek, a to jest straszyk. A to jest straszyk, aha. Ale ta koleżanka się nie straszy, widzę, młoda koleżanka. Straszaka się nie straszy, a tutaj patyczak. A tu jest patyczek. Co on je? Patyczak? Patyczek je liście jeżyny, maliny, Aha. być może też Róże? hodowli jest. No, a pani na głowę zaraz wejdzie. Półtora roku. Półtora roku? Ma, tak? Znaczy żyje półtora roku. Aha, żyje, aha. No i rozmnaża się partenogenetycznie, czyli bez udziału samców może się rozmnażać. Tak? Ale w sensie jest obojnakiem, czy jak? Czy... No, znaczy bez zapłodnienia samica może składać jaja.
Aha, a samiec co ma do roboty? Jak Więc też może też może pomóc, tak? Czy... Usprawnia to rozmnażanie. ale nie jest to konieczne. No nie jest konieczne, ale jest, żeby podtrzymać materiał genetyczny, to samce muszą raz na jakiś czas. Aha, rozumiem. No to są w stanie przeżyć w różnych ciężkich warunkach. Rozumiem. Że jak nie ma faceta, to sobie poradzą. Jak ludzie. Świerszcz kubański, tak. Świerszcz Ale to jest ta kubański. sama rodzina owadów. Nie spojrzałam wcześniej. Aha. Świerszcz kubański. Szarańcze. O, są dwie nawet, o. Dwie. 3, 4, a. Tu siatkami. Tu, aha. Mogę otworzyć, bo wylecą, ale... Nie, dobra. Słabe. Fajne właśnie. To są straszaki, czy które te? Straszaki, tak. Ale one nie gryzą, nie? Że liście gryzą, więc jakieś tam zęby mają. Aha. Nie. Wszystkie pająki